Siemanko, z tej strony Maciek z Motorlandu. Jeżeli uważacie, że Chińczycy pracują za miskę ryżu i taki synonim dźwięczy Wam w głowie, to z dużą przyjemnością pokażę Wam fabrykę QJ Motor. Przekonacie się na własne oczy, jak duża część pracy jest zautomatyzowana i jak nowoczesna jest to fabryka. Chodźcie ze mną. Oczywiście nie mogę zabrać Was wszędzie, bo nie wszystkie miejsca właściciele tej fabryki zechcą nam pokazać, ale te, do których będziemy mogli wejść, na pewno kilka ciekawych słów powie człowiek, który tutaj pracuje, więc serdecznie zapraszam Was do oglądania. Duża część w ogóle tej fabryki jeszcze jest w budowie, bo to jest nowoczesna, świeża rzecz. Budowę części ukończono na początku roku i duża część jest jeszcze do oddania, ale wszystko wygląda na to, że tak się stanie. Dobra, koniec mojego gadania, po prostu idźmy patrzeć, co się tutaj dzieje. To, co widzicie, to światełko w oddali, to jest wjazd dla dostawców i tak jak widzicie, po lewej stronie dostarczane są artykuły do produkcji, takie małe części, a po prawej stronie mamy magazyn części trochę większych. Wszystko z półek pobiera się samodzielnie, pakuje się katalogami do motocykli, dzięki czemu tych paczek nie trzeba rozbierać i szukać samemu, także wielka część nawet takich małych prac jest po prostu zautomatyzowana, więc nawet tutaj ludzie to co robią, to zobaczcie, jedynie nadzorują pracę tych maszyn. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko wygląda. Jeżdżą windy normalnie na górę i w dół, same pobierają części i kompletują je w większe paczki. Oczywiście ludzie też tutaj pracują, kontrolując tylko nieznaczną część tego, co się tutaj dzieje. Jak widzicie, nie wszędzie wolno wchodzić. Zielone światełka, one oznaczają, że wszystko jest w porządku. Jeżeli coś by się zacięło, coś gdzieś utkwiło lub źle skompletowało, to od razu, tak jak tutaj świeci się na czerwono, więc ludzie muszą interweniować. Wszystko, co Wam przed chwilą pokazałem na nagraniu, to jest zdigitalizowana wersja tego, co dzieje się na tych półkach. Oczywiście osoba, która to obsługuje, może tutaj wejść i wyświetlić sobie poszczególne części tego magazynu. A teraz pójdziemy do miejsca, w którym łączy się małe części w jeszcze większe paczki. No tutaj oczywiście już w większości pracują ludzie. Wszystko działa w taki sposób, że najpierw dobiera się małe części, większe pakiety, z magazynu z większymi częściami dobiera się większe części i razem to wszystko jedzie dalej do ręcznego składania. Także od najmniejszej śrubki idziemy, słuchajcie, kroczymy po tym magazynie. QJ Motor produkuje 80% części samodzielnie. Oczywiście hamulce czy inne podzespoły, takie jak marcoki, jakieś tam Bosche, wtryski, inne rzeczy, wiadomo, dostarczają zewnętrzni dostawcy. Podeszliśmy do miejsca, w którym zgrupowana jest już większa ilość części. Oczywiście mówimy o jednym pojeździe. Sądząc po tym, co tutaj leży, to raczej myślę, że jest to jakaś 125. Także w każdym takim dużym boksie są przygotowane materiały do złożenia jednego motocykla. Idę i przyglądam się i już wiem, że to na pewno jest jakiś cruiser, który jest napędzany paskiem. Tutaj produkują się silniki, ale niestety nie dostaliśmy zgody na to, żeby zrobić to z bardzo bliska, więc mogę tylko zrobić taki szybki look. Fabryka przystosowana jest do tego, żeby produkować 11 modeli motocykli jednocześnie. Jest dość nowa i jeszcze nie ukończona, więc tych linii będzie tu zdecydowanie więcej. Teraz przechodzimy obok lakierni, ale niestety ze względu na to, że prace trwają tam non-stop, nie możemy wejść. Na górze jest napisane, która to operacja, więc to kroczy w ten sposób. Tutaj te ramy są uzbrajane w podzespoły elektryczne i takich linii produkcyjnych, tak jak Wam wspomniałem, jest 11, więc mogą tutaj produkować jednocześnie 11 modeli motocykli. Ok, podejdziemy trochę bliżej, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Tutaj na końcu prawie są całe motocykle, co się tutaj produkuje, jakiś SRT chyba. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. 600. A, dobra, czyli ten motocykl, który już testowałem dla Was kilkukrotnie. To jest linia produkcyjna właśnie tego motocykla.
Gotowe wydeszki czekają już na zamontowanie. Jesteśmy na końcu tej linii. Słuchajcie, jeszcze te motocykle to chyba dopiero zaczęli zmianę, bo jeszcze te motocykle tutaj nie dojechały. O, zobaczcie, jest nawet paliwko do nalania na samym końcu, więc jest osobny dystrybutor. Ostatni etap produkcji. Tutaj przychodzą gotowe motocykle i są sprawdzane, czy wszystko jest dobrze dokręcone. Słuchajcie, tam na przykład odbywa się taka praca. No i gotowe sztuki są odkładane tutaj na miejsce. Tutaj przeprowadza się testy funkcjonalne, mierzy się poziom spalin i te wszystkie inne rzeczy. Linia, na której te motocykle się pakują. Jak widzicie, są pakowane w takie bezpieczne klatki, owinięte jeszcze taką otuliną styropianową. Oczywiście, żeby nic nie uległo porysowaniu. No i na koniec, jak widzicie, wielki robot przechwytuje te zamknięte paczki i układa je na takich dużych paletach. Zapakowane kartony podjeżdżają sobie tutaj na koniec. Zaraz zatrzyma się wagonik. Zobaczcie, wszystko dzieje się automatycznie. Powolutku ta metalowa paleta zostanie wsunięta na wagonik i ten wagonik zabierze te dwa motocykle, to jest akurat SRK 125R, zabierze go na stok magazynowy. Przejdziemy szybko tutaj, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. No i jedzie sobie, zobaczcie, jest magazyn wysokiego składowania, paczka przyspieszyła. Wejdziemy jeszcze po schodach, żeby pokazać Wam to, jak to wygląda z góry. Oczywiście ten magazyn wysokiego składowania. Tutaj w zasadzie już nikt nie pracuje, no bo kto dałby radę podnieść? O, słuchajcie, tam jest robot, więc możecie zobaczyć, jak wygląda. Coś niesamowitego, jak wysoko można te kartony z motocyklami i palety podnieść. Oczywiście robi to ramię, które mam nadzieję widzicie. O, tutaj akurat takie ramię przyjechało. I z tego co widzę, puste palety, na których te metalowe, na których te motocykle wjechały do tego magazynu, po prostu są zabierane. Także te niebieskie wyglądają na to, że są to chyba tylko palety do transportowania wewnątrz magazynowego. Zobaczcie, no i te niebieskie paletki samodzielnie zjechały sobie z góry i jadą sobie teraz na okrętkę do miejsca, w którym zostaną użyte raz jeszcze. A tutaj jedzie sobie pusty wózeczek. No i z tego magazynu motocykle trafiają na samochody, a potem drogą morską w doskonałej większości przychodzą do Europy. Jeżeli interesujecie się transportem, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że został niedawno otwarty północny szlak morski, czyli w zasadzie bardzo blisko wybrzeży Rosji. Oczywiście jest to możliwe tylko w lato, kiedy morze jest rozmarznięte, natomiast droga, jak sobie popatrzycie na globusy, jest krótsza o 1/3 i oczywiście jest dużo tańsza. Alternatywnie można jeszcze takie motocykle czy inne rzeczy importowane z Chin przewieźć koleją tą, natomiast obecnie jest to kłopotliwe, wielokrotnie takie transporty są blokowane i nawet jeżeli są prawie u naszej granicy w Małaszewiczach, to nawet tam, jak granica jest zamknięta, to te motocykle po prostu tam stoją i czekają. Więc jeśli zastanawiacie się, dlaczego coś nie przyjechało do nas na czas, to bardzo dużo rzeczy nie zależy od nas. Jakby to nie zabrzmiało, jakbyśmy się nie chcieli wytłumaczyć, to tak wygląda prawda, że czasami po prostu jest to niezależne od nas. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na tym kanale. Ja jestem naprawdę zaskoczony, jak to może być zautomatyzowane. Oczywiście widziałem takie rzeczy w telewizji, natomiast zobaczyć to na własne oczy i zrelacjonować to zupełnie coś innego. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. To byłem ja, Maciej. Do zobaczenia. Hej, ciao, arrivederci. A tutaj samochodziki do użytku wewnętrznego, tak żeby można było przewozić różne graty między miejscami. Dobra, kierujemy się do wyjścia, moi drodzy. Zrobiliśmy tutaj kilka ładnych kilometrów.